większość znanych mi przedsiębiorców, co trochę mnie szokuje, nie ma dobrego systemu CRM. CRM, czyli taki system do zarządzania relacjami z klientami. Chodzi o to, żeby mieć jedno miejsce, w którym tak naprawdę mamy wszystkie informacje o danych klientach, z którymi współpracujemy. Tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy taki system mamy, możemy tam na przykład wdrożyć sztuczną inteligencję, która nam w tych procesach pomaga, która je optymalizuje czy przyspiesza. Ale dlaczego w ogóle warto posiadać system CRM? No bo dzięki temu nie zapominamy o klientach. Chyba każdy z nas miał kiedyś taką sytuację, że wysłał jakieś zapytanie ofertowe do firmy, nie uzyskał nigdy odpowiedzi, bo wiadomość gdzieś tam zniknęła na mailu, bo ktoś coś zapomniał, bo ktoś nie przekazał informacji i tak dalej. Po drugie, dzięki temu, że mamy CRM, więcej zarabiamy, bo jesteśmy świadomi wszystkich procesów. No i też bardzo ważna rzecz, kiedy system w organizacji jest wdrożony, to w momencie, kiedy ktoś choruje, na przykład mamy 2 sprzedawców i jeden zachorował, to nie musimy zastanawiać się na przykład, gdzie są teraz klienci tej konkretnej osoby, gdzie są jego kontakty, z kim on teraz aktualnie rozmawiał, bo mamy wszystko w jednym konkretnym systemie, w systemie CRM. Oprócz tego na przykład możemy zoptymalizować czas pracy naszych handlowców, bo dzięki temu, że mamy taki system, to możemy na przykład zatrudnić asystentkę, która będzie kosztowała znacznie mniej niż sprzedawca, aby taka osoba, konsultantka, czy wirtualna asystentka, czy asystentka dokonywała follow-upu, czyli kontaktowała się, czy oferta dotarła, czy wszystko jest ok i umawiała na przykład kolejne spotkanie z handlowcem. Dzięki temu, że mamy CRM, pracujemy też szybciej, efektywniej, bo mamy porządek zamiast chaosu. No i przede wszystkim mamy historię całego kontraktu. Cechy dobrego CRM-a to między innymi łatwość w korzystaniu, bezpieczeństwo danych, obsługa omnichannel, czyli telefonów, SMS-ów, maili i całej reszty masy rzeczy, a już z perspektywy menadżera to między innymi prognozowanie, no i przypominajki o tym, żeby pamiętać o tych kontaktach, na które się umówiliśmy. CRM-ów na rynku jest bardzo dużo. Są polskie produkty, są zagraniczne produkty, są bardzo drogie produkty, takie znane z tego, że mimo wszystko stawki w przeliczeniu na złotówki są po prostu bardzo wysokie. Ja dzisiaj zostałem zaproszony przez firmę Rainet do testowania ich konkretnego systemu właśnie dedykowanego małym i średnim firmom. Krok po kroku teraz dostałem takie konto demowe, na którym chcę Wam pokazać wszystkie funkcje. Sam będę go na żywo poznawał razem z Wami, bo jeszcze tam nie za wiele poklikałem, sprawdziłem tylko takie podstawowe rzeczy. Pierwsza rzecz, która rzuca mi się w oko, to oczywiście cennik, który jak na polskie warunki 69 zł za użytkownika to bardzo niewielka stawka. Biorąc pod uwagę takie rozwiązanie komercyjne, to spokojnie możemy powiedzieć, że taka cena mogłaby być w euro czy w dolarach, więc myślę, że jak na polski rynek, na małych przedsiębiorców to jest bardzo niewielka kwota. Poza tym warto też pamiętać o tym, że tak naprawdę cena nigdy nie powinna być argumentem, no bo jeżeli dzięki CRM-owi zarobimy o 50, 70 czy 150 tysięcy złotych przychodu więcej, właśnie dzięki temu, że pamiętamy o klientach, że handlowcy mają wszystkie funkcje w środku, o tym, że wiedzą jak się z nimi kontaktować, że wszystko jest tam proste i zoptymalizowane, to nawet ten koszt na poziomie $100 miesięcznie będzie kosztem niezauważalnym. Ale na samym początku, przy wdrożeniu, kiedy chcemy testować, rozumiem, że może to być jeden z argumentów, nigdy nie powinien być, ale rozumiem, że może być. Cena w tym przypadku wydaje mi się, że jest bardzo korzystna. Tym bardziej, że kiedy patrzymy sobie na te plany porównawcze, czyli te informacje, które tutaj w tych planach się znajdują, to wszystkie te funkcje, które powinny znajdować się w systemie CRM są, czyli zarządzanie kontaktami i leadami, i aktualnymi klientami, i sprzedażą, i kalendarzem, planowaniem, i generowaniem ofert, dokumentów ofertowych, i aplikacja mobilna, która nie jest może niezbędna, ale jest fajnym featurem, który warto mieć. Jest możliwość tworzenia własnych pól, importowanie czy eksportowanie danych, odbieranie z wiadomości e-mail, czyli od razu taka obsługa omnichannel, no i pojawia się coś takiego jak Rainet AI, które mam nadzieję, że zaraz potestujemy. Tych informacji oczywiście tu jest dużo więcej, chociażby właśnie bezpieczeństwo, czyli uwierzytelnienie dwuskładnikowe, logowanie przez narzędzia typu Google. Mamy dostęp też do API we wszystkich możliwych panelach, we wszystkich możliwych planach, co oznacza, że w praktyce dzięki temu, że to API jest dobrze opisane, będziemy mogli na przykład integrować się przez agentów opartych na sztucznej inteligencji, czy przesyłać dane pomiędzy sobą. No dobra, wejdźmy w takim razie bezpośrednio do systemu, to jest pierwszy widok, który mnie spotkał zaraz po zalogowaniu się. No i póki co trudno czego się przyczepić, wydaje się, że to jest wszystko logiczne. Z tego co widzę, te elementy, które tutaj mamy, możemy bardzo łatwo sobie wszystkie segmenty przesuwać czy przestawiać, więc to na pewno będzie bardzo przyjemne. Tu widzę coś takiego, co od razu mnie zainteresowało z doświadczenia, jak tablice liderów, czyli zgaduję, że to są informacje porównawcze z innymi pracownikami zespołu. Oczywiście tutaj wszystkie dane są fejkowe, to jest tylko takie konto demo uzupełnione, takie dane, żeby móc sobie tam się tym danym poprzeglądać, ale najpierw może zerknijmy do ustawień, co tutaj dokładnie mamy. Mamy lokalizację, czyli w momencie, kiedy pracujemy w Polsce ze złotówkami, wszystko jest przetłumaczone na język polski, wszystkie ceny, również format daty jest przygotowany prawidłowo. No, dla ludzi w Stanach to jest trochę inny format, my mamy trochę inny format. Możemy sobie zmienić godziny, pierwszy dzień tygodnia, wszystkie waluty, stawki, więc to taka bardzo mocno klasyka. W pojedynczym rekordzie tutaj pewnie będziemy mogli sobie edytować pola wyboru, takie
jakie byśmy sobie tam chcieli, czy jakie informacje chcielibyśmy sobie zawrzeć. No to wszystko tutaj jest prekonfigurowalne, czyli wszystko możemy sobie łatwo pozmieniać. Jest też zakładka dodatki, zgaduję, że tutaj pewnie będą jakieś funkcje dodatkowe. O, na przykład właśnie łatwa integracja z MailChimpem do wysyłki SMS-ów, maili i obsługi maili, bazy newsletterowej, no i jakaś tam dodatek już wbudowany, automatyzacja powtarzalnych zadań procesów, temu też może uda nam się na chwilę przyjrzeć. Widzę, że też mamy możliwość generowania dokumentów, czyli pewnie jak dodamy swoje szablony, to będziemy tutaj mogli tworzyć, na przykład właśnie, widać, że dokument ofertowy, bardzo to jest ładne wszystko, zwróciłem o tym uwagę, że wszystkie te elementy tutaj są po prostu ładnie pokazane, czyli mamy predefiniowane pola z klienta, która automatycznie generuje nam ofertę, dokument ofertowy, czy nawet pewnie fakturę, czy jakąś umowę. Wszystko da się tutaj zrobić. Widzę, że wszystkie też supporty są w języku polskim. No i dla mnie to, co najbardziej interesujące, mamy API, mamy dokumentację, więc możemy tutaj zrobić wszystko tak naprawdę, co tylko nam się wyśni, czyli za pomocą prostych komend z agenta opartego, na przykład N8N z poziomu HTTP requesta albo po prostu zapytania do bazy, możemy sobie łatwo przejmować kontakty, skrapować internety, żeby mieć szybkie leady w bazie, zarządzać projektami. Wszystko jest ładnie, dobrze opisane, to też bardzo duża korzyść. Dobra, wracając do samego wnętrza systemu, mamy też webhooki, to też bardzo fajna rzecz, bo to też bardzo mocno usprawnia niestandardowe akcje i mamy funkcję, z tego co rozumiem, na poziomie pojedynczego kontaktu czy klienta możemy stworzyć sobie przycisk, który będzie wyzwalał jakąś akcję, na przykład właśnie w Make'u. To bardzo wartościowa rzecz, rzadko kiedy spotykana w CRM-ach, a bardzo przydatna, więc bardzo duży plus dla Raineta. No dobra, co tutaj mamy teraz w kontekście klientów, w kontekście tego panelu? Rozwijmy go sobie. Mamy pulpit, na którym teraz jesteśmy. Mamy skrzynkę mailową, czyli rozumiem, że w momencie, kiedy podłączymy sobie skrzynkę mailową, na zakładce będziemy od razu mogli korzystać z maila i od razu, tak jak widzimy tutaj opis, w łatwy sposób możemy podłączyć się przez Gmaila albo Outlooka i dzięki temu w rekordzie będą wszystkie maile zapisywane w naszej bazie. Będziemy tam mieli dostęp bezpośrednio z poziomu CRM-a. Dobra, to weźmy sobie teraz bazę kontaktów. Mamy do jakichś przykładowych klientów. Ten widok jest całkiem spoko, chociaż wydaje mi się, że kiedy miałbym bardzo wielu klientów, to trochę by był dla mnie nieklarowny, czy trochę nie do końca czytelny. No ale zobaczmy, co mamy w środku. Mamy pojedynczego klienta i fajnie, bo od razu mamy wszystkie informacje, które są nam potrzebne na jednej stronie, czyli mamy dane kontaktowe firmy, mamy dane kontaktowe, mamy dodatkowe osoby kontaktowe, to jest bardzo częstym problemem, że te dane gdzieś są poukrywane na kolejnych podstronach. Są osoby kontaktowe z wtórnym powiązaniem do Beton.eu, nie wiem do końca co to znaczy, ale jest to drugorzędna informacja. Mamy inne informacje, czyli dodatkowe wszystkie pliki, załączniki, jakieś niestandardowe pola, mamy następne zaplanowane działanie, mamy wartość relacji biznesowych, czyli od razu takie prognozowanie, co też jest super wartościowe. Właśnie w kontekście sprzedaży to jest ta jedna z najbardziej wartościowych rzeczy, ale tam zaraz do tego wrócimy. Co tu jeszcze mamy? Mamy historię kontaktu, czyli rozumiem, że wszystkie informacje, kiedy ktoś gdzieś dzwonił, kiedy została otwarta jakaś szansa sprzedażowa, kiedy są zaplanowane kolejne działania. No i to jest kluczowa informacja w kontekście korzystania z systemów CRM, że cała ta historia kontaktu jest tutaj krok po kroku zawarta. Mamy też sprzedaż, czyli kto dokładnie co tam sprzedał i kiedy. Fajnie, mamy też szansę, mamy wysłane oferty, dokumenty, mamy wysłane zamówienia, wszystkie informacje są w środku, kto, gdzie, kiedy i do kogo. Wygląda to na razie bardzo dobrze. No dobra, czyli na pojedynczym kontakcie tak naprawdę są więcej niż wszystkie informacje, których potrzebujemy. Wróćmy sobie do zakładki na chwilę jeszcze kontakty. To, na co zwróciłem też uwagę, to oczywiście kwestia filtrowania w bardzo przystępny sposób, czyli możliwość znalezienia na przykład wszystkich bieżących klientów, czy wszystkich osób, z którymi mamy już jakieś kontrakty zawarte, ale też możliwość łatwego eksportowania albo importowania wszystkich danych. To też jest bardzo wartościowe i wcale nieoczywiste, bo na tej podstawie możemy z tymi danymi robić różnego rodzaju rzeczy w BI-u czy w jakichkolwiek innych funkcjach, w których chcielibyśmy sobie tymi danymi zarządzać. Ok, ale to jest baza kontaktów, baza klientów. Zerknijmy, co tutaj jeszcze mamy, na przykład w zakładce sprzedaż. Mamy tablicę sprzedaży i tablica sprzedaży to jest taki kanban, który wizualnie pokazuje nam lejek naszego klienta. Czy możemy go sobie personalizować? Tak, możemy bardzo łatwo dodać nową szansę sprzedażową. Możemy wszystkie elementy tutaj edytować w kontekście funkcji. Czy możemy sobie to łatwo edytować w formie koloru? Tak, możemy. To jest fajne. Widzę, że tutaj mamy też dosyć łatwą możliwość filtrowania przez źródło, czyli skąd do nas klient trafił, jakąś datę zamknięcia, kto jest aktualnie właścicielem, czyli osobą, która tam handluje. Dobra, szanse sprzedaży mamy też w formie tabeli z kwotami. Mamy też wysłane oferty i ich statusy. Mamy jakieś cenniki, do tego zaraz wejdziemy troszeczkę głębiej. Mamy działania. Z tego co rozumiem, to są zaplanowane wszystkie rzeczy krok po kroku, czyli kiedy mają być wykonywane. To zgaduję, że to jest jakaś ikona powtarzająca. To ciekawe, ok. Mamy też zadania pewnie do wykonania, które możemy zrealizować. Dobra. Zaplanowane spotkania, wydarzenia, maile, telefony.
i listy. Nie wiem, czym są listy. Aha, rozumiem, że pewnie coś fizycznego. Mamy teraz zakładkę analizy i tutaj od razu mamy kilka predefiniowanych widoków, na przykład lejek sprzedaży i to jest coś, co dla mnie jako menedżera jest zawsze ogromnie przyjemnym widokiem, to znaczy wiemy, że na poziomie pierwszym, na poziomie takiego budowania bazy mamy tyle rekordów na potencjalnie taką kwotę, na analizie potrzeb mamy teraz tyle i ja jako menedżer jestem w stanie sobie powiedzieć, aha, rozumiem, że jeżeli w tym momencie na poziomie oferty cenowej mam tyle, a tyle rekordów na tyle i tyle kwoty, to mogę spodziewać się, że prawdopodobnie liczbowo na koniec dnia wpadnie mi tyle, a tyle klientów. No bo lejek z definicji polega na tym, że na każdym etapie ktoś tam coś tam odpadnie, natomiast no ważne jest policzenie tego współczynnika konwersji. No dobra, okej, to taki pierwszy przelot po tym programie w środku, co tam dokładnie krok po kroku jak to działa, to teraz spróbujemy zgłębić się na taką sytuację już bardzo mocno praktyczną, to znaczy co by się stało, gdybym chciał dodać teraz powiedzmy nowego klienta, czy nowego leada, czyli potencjalne nowe zapytanie. Klikam sobie plusik, no i automatycznie jestem poproszony o podanie wszystkich danych. Z definicji wiemy, że kiedy takie pola się wyświetlają, to prawie na pewno mamy do nich dostęp przez API, czyli moglibyśmy tutaj łatwo zintegrować na przykład formularz Facebook Lead Adsów. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to automatycznie te kontakty tutaj wskoczą. To, co widzę od razu jako bardzo fajną rzecz, to, że już na tym etapie możemy dodać jakąś notatkę. Ok, no to zacznijmy od tego. Zapytanie z www. Nazwa klienta Andrzej. Nie mamy tu na razie żadnych danych, to są dane, które są już dodane w innych rekordach, a sprawdźmy, co się stanie, jak dodamy swój NIP 967140232. Użyj rejestru z firm przez BizMachine. Nie wiem, co to jest ten BizMachine, ale zobaczymy do tego. A czy jak wpiszemy Outspace, to znajdziemy moją firmę? Jest, od razu znalazł moją firmę. To bardzo ciekawe, niesamowity feature, w sensie szczerze powiedziawszy nigdy nie spotkałem się z takim rozwiązaniem, w którym tak szybko znajdują się informacje o danych klienta, to wow. W sensie żadne takie narzędzia amerykańskie, na pewno nie mam dostępu do polskich baz, a i takie duże CRM-y często mają jakieś w bardzo wielu trudnych integracji z Państwowym Urzędem REGON, więc tutaj jest super. Nie do końca wiem, co to jest ten scoring, ale cieszę się, że od razu oceniam ją na 94. No i wszystkie dane są automatycznie uzupełnione, super. Od razu możemy zostawić notatki, klient przyszedł z www i chce kupić stołek. A co tam? I mamy tutaj źródła kontaktu, no to od razu możemy zapytanie ze strony internetowej i kategoria, możemy sobie te elementy tutaj predefiniować. Mamy dane kontaktowe, wypełnijmy przez standardowe jakieś informacje. Widzę, że też od razu można oprócz kontaktu dać od razu poszczególną osobę, czyli zgaduję, że na przykład Janusz Kowalski tutaj może być i pewnie ta osoba od razu będzie miała swoje dane kontaktowe. No dobra, możemy od razu zapisać, czyli pewnie wrócimy do widoku tego samego, klikniemy zapisz i otwórz. No i faktycznie został utworzony automatycznie ten lead i lead od razu możemy konwertować w klienta, osobę kontaktową albo szansę sprzedażową. Ok, to jest bardzo fajne pole. Fajnie, że teraz wkleiłeś tutaj notatki, czyli klient przeszedł z www i chce kupić stołek. To jest jakaś taka notatka, rozumiem, wewnętrzna, która no jest, można tu możliwość dopisywać kolejnych informacji, ale jest tu taka ciekawa ikona, która była rekomendowana gdzieś tam w opisie, że to jest jakieś wsparcie AI. Co możemy z tym zrobić? Można zrobić podsumowanie, no trudno tutaj zrobić podsumowanie, kiedy mamy jedno zdanie, ale możemy sprawdzić gramatykę, ok. Zobaczmy, co tutaj nam zrobi. No tutaj nie bardzo jest to wykonwertować, ale możemy zmienić ton na profesjonalny, przetłumaczyć to na inny język, albo wprowadzić inne funkcje. Jest o tyle ciekawe, że z tego co widzę, to na podstawie tej notatki możemy kliknąć na przykład maila. Czyli na tej podstawie tak naprawdę wina Panie Januszu, dziękuję za kontakt z nami przez naszą stronę internetową. Z pewnością informuję, że macie Pańskie zapytanie dotyczące zakupu stołka. Wow, od razu treść jest całkowicie przygotowana. Proszę o więcej informacji w temacie preferencji. Od razu uzupełniły się wszystkie dane. To jest naprawdę imponujące, że na podstawie tak krótkiej notatki od razu dostajemy przygotowaną wiadomość, którą możemy klientowi wysłać. Jak widzę, możemy też zmienić tutaj długość. Zgaduję, że z tego możemy po prostu to skopiować i przejść do wysyłki takiego maila do klienta. To jest naprawdę imponujące, bardzo fajne rozwiązanie. Ok, zobaczmy, co się stanie, kiedy kliknę konwertuj leada na szansę sprzedażową. Utwórz nową szansę sprzedażową w tym samym czasie. Na od razu spotkanie, analizę potrzeb i ostateczna wycena zagadujemy, że to będzie 5000 zł za te nasze stołki. I utwórz działanie w kalendarzu w tym samym czasie. Czyli rozumiem, że oprócz tego dodatkowo jest zadanie typu telefon, zadzwoń. I od razu z tego powodu doda się nam przypomnienie na 5 minut przed rozpoczęciem. Zróbmy sobie to na jutro, czas trwania godzina. Ok, to jest naprawdę też super fajna rzecz, bo wielu CRM-ów trzeba to przekonfigurować przez wiele kliknięć, szukać, klikać, sprawdzać i tak dalej, a tutaj automatycznie wszystkie te pola są predefiniowane. Klikamy konwertuj, no i konwersja leada została zakończona. Zobaczmy sobie tutaj szansę sprzedażową.
No i od razu mamy taką fajną rzecz też jak potencjał, to od razu pierwsze co rzuciło mi się w oko, to jest niezwykle cenne, bo w wielu CRM-ach to ponownie jest element, którego po prostu brakuje, czyli na podstawie naszej pierwszej rozmowy, na podstawie kontaktu z klientem możemy już sprawdzać, jakim językiem dana osoba się posługuje i na tej podstawie weryfikować, czy jest szansa tam zakupowa, czy czujemy tą szansę zakupową w tym momencie, czy nie. Możemy kliknąć sobie zapisz, jest szacowana cena, możemy od razu wpisać koszty. Ok, w przypadku biznesów B2B albo jakichś takich produkcyjnych to może być rzecz przydatna, żeby poszacować sobie ceny. Mamy informację do leada, skąd on został wzięty. Wszystkie informacje tutaj wyglądają bardzo dobrze i na tym etapie możemy też dodać ofertę. Weźmy sobie kategorię, której jeszcze nie mamy, dodamy nowy element, stołki. Stołki. Ok. I weźmiemy sobie, że tam to ma być zielone. Dobra. Synchronizować ofertę z szansą sprzedaży. Wybieramy sobie stołki, jest Janusz Kowalski, są wszystkie rzeczy podpięte, czyli lidy, kontakty i poszczególne osoby. Mamy też ofertę, którą teraz możemy wysłać, która jest synchronizowana z wszystkimi informacjami. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo porządnie. Pewnie wymaga to pewnej takiej logiki, bo w tym miejscu chyba nie do końca wiem, gdzie jestem, więc musiałbym się chwilę zastanowić, bo widzę, że jesteśmy teraz na lidzie, na zapytaniu. Nie, jesteśmy na ofercie, ok? Tutaj możemy przejść do klienta, osoby kontaktowej, szansy sprzedażowej. OK. Ma to pewną swoją logikę, pewnie musiałbym chwilę na to poświęcić, żeby dobrze zrozumieć zasady działania, ale wygląda to bardzo dobrze. Mamy zakładkę historii. No i tutaj pytanie, jak działa sobie możliwość dyskusji, czy to jest... Nie mamy możliwości odwołania się do innej osoby, ale Tomek, sprawdź, czy to działa u tego klienta. Podaj użytkownika, weźmy sobie jakiegoś Rafała. Ja w tym momencie rozumiem, że też tutaj będzie w tym wątku na porządku. Sprawdź. Dodaj wpis. I rozumiem, że to jest jakiś taki wewnętrzny czat, w którym możemy sobie o tym kliencie porozmawiać lub zawierać tu jakieś informacje. To jest na pewno bardzo cenne, bo dzięki temu nie musimy pytać poszczególnych pracowników, jak sobie jak te elementy skonfigurować, ale krok po kroku możemy się wołać w poszczególnych tematach, w poszczególnych dealach. Wygląda to bardzo dobrze. Wróćmy sobie w takim razie na chwilę do sprzedaży, do tablicy sprzedaży. No i widzimy, że w akcji analizie potrzeb już pojawia się temat. I to jest to miejsce, o którym mówiłem, czyli w tym momencie możemy bardzo łatwo widzieć, jak rośnie nam ilość tematów w lejku na konkretne kwoty. Są też od razu propozycje, kiedy są do wykonania aktywności. Zgaduję, że pewnie kiedy one będą przeterminowane, nie wiem, czy możemy je zmienić, żeby to było wstecz. Tak, to się okazuje, że od razu świeci na czerwono. Informacja o tym, że coś nie zostało wykonane, że trzeba tam zadzwonić. To też jest bardzo dobra rzecz, bo w przypadku handlowca, którego chcielibyśmy zobaczyć, jak wygląda jego proces, bo na przykład poszedł na zwolnienie, to od razu widzimy, które tematy są przeterminowane, które trzeba wykonać w pierwszej kolejności. Sprawdźmy jeszcze, jakie tutaj mamy funkcje, więc wróćmy sobie do tego konkretnego deala. Mamy szansę sprzedażową, mamy datę zamknięcia, mamy właściciela, czyli handlowca, mamy temat. Wszystkie te informacje tutaj wyglądają bardzo dobrze. Wejdźmy na chwilę do jeszcze klienta. No tak, to jest taka podstawowa informacja o wszystkich kontaktach, są osoby kontaktowe do poszczególnych osób. Chyba brakuje mi tutaj takiego prostego przycisku call to, to znaczy warto byłoby, żeby można było zintegrować się z jakąś centralką, żeby z tego poziomu można było zadzwonić, nie tylko przepisywać numer telefonu, ale to jako feature, bo mail od razu rozumiem, że po kliknięciu zaczyna pisać na wiadomość. Tak, i przeniosłem od razu do mojej skrzynki mailowej, super. Wróćmy sobie do tego widoku. Z rzeczy, które zwróciły moją uwagę, to tak jak mówiliśmy, tutaj mamy możliwość sprawdzenia wszystkich informacji o tej konkretnej kliencie, no na przykład to, że są przeterminowane działania, ale znalazłem taką ciekawą jeszcze funkcję, kiedy klikniemy sobie tutaj te 3 kropki, to pojawiają się informacje na przykład możliwości scalania, możliwość ustalenia bezpieczeństwa, eksportowania, usuwania, to jest OK, a też pod zakładką plusik mamy możliwość dodawania oferty, plików, wszystkich tych rzeczy, które są tutaj potrzebne, to jest też super wartościowe, ale na widoku pojedynczego klienta mamy coś takiego, przy cenie 67 zł za konto, więc to jest jakby absurdalnie niska kwota, możemy skorzystać z różnego rodzaju elementów, na przykład właśnie wspomniany przeze mnie Regon, czyli pobranie wszystkich danych z Regonu, to już jest mega wartościowe, to usprawnia czas pracy o 10 000 na godzinę. W szczególe poszczególnego kontaktu, poszczególnej firmy mamy też możliwość na przykład kliknięcia sobie pokaż trasę i wtedy automatycznie przenosi nas do Google Mapsa, co w przypadku urządzenia mobilnego, gdybyśmy sprawdzali ten temat na aplikacji mobilnej, no to właściwie jednym kliknięciem jesteśmy w stanie od razu kliknąć do klienta, jeśli nasi handlowcy, czy my jeździmy do naszych klientów. Mamy też tutaj taką fajną możliwość, o właśnie, co to jest ten prospektor? Przygotowuje się go na podstawie informacji o firmie, jak bardzo aktywne, czy posiada profile w katalogu firm, publikuje oferty pracy, uczestniczy w kontraktach publicznych. Ciekawe, bardzo fajna funkcja, rzadko spotykana. Możemy my nadać też swoją ocenę pomiędzy A a C. Możemy też wybrać branżę automatycznie z tych wszystkich, które są predefiniowane, spoko.
ale też mamy taką funkcję, która tu mi mignęła w 3 kropkach jako Rainet AI. Co tutaj mamy? Podsumowanie sprzedaży, podsumowanie w czasie, podsumowanie 360. Sprawdźmy, co to jest podsumowanie 360 i rozumiem, że na tej podstawie właściwie wszystkie informacje są w jednym miejscu. Klientem firmy Outspace, nawiązany kontakt przez stronę internetową, mamy aktualny stage, mamy aktualne dane w latach, są wszystkie podsumowania, zaplanowane działania, wszystkie relacje. Za 67 zł, no to generalnie, żeby coś takiego zrobić w CRM-ach komercyjnych, trzeba było tam naprawdę naklikać się w różnego rodzaju agentach, żeby móc to zrobić. Sprawdźmy, co tutaj mamy w podsumowaniu sprzedaży. Zgaduję, że to będzie bardzo podobny raport, tak, tylko taka krótsza tabelka z informacjami o tym, co dokładnie się tam działo. Mamy tu niewiele informacji jeszcze o tym kliencie, więc może spróbujmy sprawdzić baza kontaktów klienci. Weźmy sobie jakiegoś takiego Beton EU i sprawdźmy, co on nam tutaj zaproponuje w podsumowaniu sprzedaży. Tak, no i tutaj już widzimy dużo lepsze podsumowanie, bo jakieś kontakty były historycznie wydziałane, zrealizowane tym konkretnym klienciem wygląda to dużo lepiej, czyli mamy w roku 2025 sprzedane za 63 tysiące, potencjalne szanse jeszcze jakieś są, kupowali takie produkty z takiej kwoty, to zrobił ten przedstawiciel handlowy, to naprawdę jest coś, co jest bardzo imponujące, jeżeli chodzi o tego typu elementy konfiguracyjne. Co tu jeszcze mieliśmy w tych 3 kropkach? Rainet, to już mówić podsumowanie w czasie, podsumowanie sprzedaży, podsumowanie 360, to jest naprawdę super wartościowe rzeczy. Poza to bezpieczeństwo, mamy poziom bezpieczeństwa, czyli kto może ten konkretny rekord zobaczyć. To też jest fajne, bo gdybyśmy na przykład chcieli pozyskiwać teraz w zakładce naszych kontaktów na przykład fundusze inwestycyjne albo jakieś takie kontakty bardzo ważne, personalne, które są właśnie na relacji prezes firma, no to możemy sobie ograniczyć dostęp do tego konkretnego rekordu. To jest naprawdę bardzo fajne i na tej podstawie możemy też wybrać, że na przykład ktoś ma ten rekord widzieć albo ma tego rekordu nie widzieć. To jest naprawdę bardzo fajna funkcja, z którą się wcześniej nie spotykałem. Mamy też lokalizację od razu do GPS-a, mamy wszystkie informacje o firmie, o tym mówiliśmy, możliwe dodanie social mediów, co też ułatwia później proces kontaktu z tym klientem. Wszystko jest na jednej stronie, co jest naprawdę bardzo dobrym działaniem. Trochę nie rozumiem, dlaczego tutaj mamy tyle wolnego miejsca, czemu to nie jest od razu rozsunięte na pełen ekran, co mogłoby trochę te elementy tutaj wizualnie poprawić, żeby to trochę lepiej i korzystniej wyglądało, no ale zgaduję, że to po prostu jakaś kwestia małego UX-a do poprawienia, albo zakładamy, że w przyszłości tutaj dodatkowe okna jeszcze mają się pojawiać i możemy te elementy sobie tutaj predefiniować. Dobra, to zerknijmy jeszcze na 2 czy 3 inne funkcje, które tutaj się pojawiają. Jedna z takich rzeczy, która zwróciła moją uwagę, to jest też ten kalendarz, który jest o tyle ciekawy, że faktycznie zawiera on wszystkie informacje, takie jak wykonania działania do wykonania, czy właśnie, że mamy jakieś telefony, możemy sobie to bardzo łatwo wszystko filtrować, więc w bardzo szybki sposób możemy natychmiast sprawdzić, jakie tam zadania na nas wiszą. Mamy też spotkania firmowe. Z tego, co rozumiem, w momencie, kiedy dodaję takie tutaj nowe wydarzenie, powiedzmy, że jest to spotkanie, to mogę dodać tutaj pozostałych pracowników i ten czas od razu zostanie zablokowany u mnie w kalendarzu. To jest bardzo wartościowe, bo taka synchronizacja kalendarzy pomiędzy pracownikami jest naprawdę trudną funkcją. W wielu przypadkach te kalendarze się rozjeżdżają, połączenie, nie wiem, na przykład jakiegoś Microsoftu Teamsów z Outlookiem, z CRM-em, to jest coś, co naprawdę często jest dużym wyzwaniem czy dużym problemem, a tutaj wszystko mamy w jednym możliwym miejscu. Mamy też propozycję od razu stworzenia agendy, mamy też działanie prywatne, brak powiązania z klientem, możemy tego klienta oczywiście tutaj powiązać od razu z szansą sprzedażową, jeżeli potrzebujemy spotkać się z naszym menadżerem, żeby porozmawiać o Outspace, czy on jest wiarygodniejszym, to od razu tutaj możemy to sobie zrobić. Możemy też wybrać automatycznie u nas miejsce, no tutaj dane firmy są dodane takie losowe, ciekawe co tam dokładnie pod tym adresem się znajduje. No i możemy też dodać system przypomnień, na przykład na 5 minut przed, czy na 15 minut, czy na pół godziny przed, żeby wszyscy dostali takie powiadomienie oraz priorytet wysoki. Zapisz i utwórz temat spotkania, czy Outspace jest wiarygodnym klientem. No i w tym momencie do kalendarza trafiło takie spotkanie. Fajnie, bo też mamy tą agendę, mamy te elementy, jest też wynik spotkania, co rzadko się spotyka. Ciekawe, czy może tutaj to zdziałać automatycznie podczas spotkania jest jakiś agent AI. Pewnie nie, ale możemy na koniec zrobić takie podsumowanie, co też jest mega ciekawe, bo to właśnie bardzo poprawia produktywność, że oprócz tego, że takie spotkanie się odbyło, że są jakieś powiązane działania, że są notatki, to na tej podstawie na koniec możemy też ustalić, co z tego spotkania zostało ustalone czy zrobione, no a właśnie później AI jeszcze nam pomoże to zredagować, podpisać, przetłumaczyć, wypunktować, czy na tej podstawie ten tekst poprawić. To naprawdę bardzo fajna funkcja. Jeszcze w zakładce dokumenty mamy też taką możliwość, z tego co rozumiem, generowania gotowych dokumentów i plików.
To wszystko jest w środku przygotowane. W takich dokumentach możemy sobie generować zupełnie nowe dokumenty, połączyć je z Google Drive'em, co też jest fajną funkcją, żeby zaciągać te dokumenty w sposób zautomatyzowany. No i mamy analizy. Raz jeszcze tutaj wróćmy, bo tutaj przejrzeliśmy tylko taki pierwszy strzał. Mamy też analizę mapy, czyli zgaduję, gdzie jeżdżą handlowcy albo gdzie są nasi klienci. Mamy listę zakończonych działań, szanse sprzedaży, zobaczmy. To jest super wartościowa rzecz, bo to są właśnie informacje o tym, którzy z naszych klientów mają aktualnie najwięcej szans zakupowych w kilku różnych konfiguracjach. Wygląda to imponująco w stosunku do tego, że w większości CRM trzeba tam naprawdę się doklikać, żeby tego typu dokument znaleźć. No i mamy jeszcze szacowana sprzedaż, czyli ponownie możliwość prognozowania na podstawie informacji z CRM-a, w których miesiącach ile i gdzie będziemy zarabiali. To też bardzo fajny filtr. Możliwością łatwego robienia RAM, czyli na przykład tylko ten kwartał i sprawdzamy sobie po kwartałach w każdym miesiącu, jak nasza firma rośnie. Oby wszystkie firmy rosły właśnie w takim tempie. Na menu mamy też możliwość powrotu do dokumentu, który byliśmy przed chwileczką, więc to też jest bardzo szybkie i usprawnienie. No i na samym miejscu mamy też nowy rekord, czyli z tego miejsca mogę tak naprawdę jednym klienciem uruchomić wszystkie rzeczy. Ok, ja osobiście mam ochotę dobrać do tego CRM jeszcze po stronie API, ale to, żeby nie zamieszać teraz wszystkim, to pewnie w innym materiale taką informację bym przygotował. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tego CRM. Myślę, że to będzie jeden z tych CRM-ów, które będę najczęściej teraz polecam moim klientom przy wdrożeniach, bo mamy bardzo korzystną cenę, mamy wszystkie niezbędne funkcje, bardzo łatwo zarządza się leadami, klientami, są wszystkie dane kontaktowe. Za 67 zł w jednym kliencie mamy też informacje o AI-u, o automatyzacji do generowania maili, mamy obsługę skrzynki mailowej, obsługę rozmów telefonicznych, mamy możliwość do właściwie zarządzania całym procesem sprzedaży i bardzo łatwą i szybką analityką, więc właściwie wszystkie kluczowe informacje, jakie może posiadać CRM, w przypadku wszystko jest w języku polskim, więc też bardzo łatwo jest z tego korzystać, co też nie jest oczywistością w przypadku tych takich popularnych rozwiązań. Więc jeżeli macie ochotę przetestować CRM naszego sąsiada czeskiego, czyli Rainet, to ja osobiście na ten moment śmiało mogę polecić, a w kolejnych materiałach myślę, że rozprawię się jeszcze z kilkoma mitami na temat CRM-a, porównam sobie jeszcze z innymi narzędziami, no i mam nadzieję, że uda mi się tutaj dobrać właśnie przez API do tego systemu, żeby sprawdzić, jak łatwo tam będzie wysyłać zadania z chociażby N8N czy z Facebooka, żeby tu te lidy łatwo trafiały, ale to tak jak wspomniałem już w kolejnym materiale. Jeśli materiał Ci się podobał, jeżeli interesuje Cię temat wdrażania AI, sztucznej inteligencji w Twojej organizacji, to serdecznie zapraszam do kontaktu, a informacje o Rainecie i wszystkie inne znajdą się oczywiście w opisie poniżej tego filmu. Serdecznie zapraszam. Cześć, na razie, pa.